Cześć kochani, Dajcie. witamy się z Wami na BVI, na Virgin Gorda. Ostatnio zrobiłam taki kafelek na Instagramie, gdzie poprosiłam Was o przeróżne pytania do naszego Q&A. I właśnie nastał ten moment, że to nagrywamy. Dosłownie dzisiaj, w sobotę 11 kwietnia, wypływamy z BVI w kierunku Panamy. Także to Q&A jest trochę tak na szybko, ale postaramy się tak odpowiedzieć w miarę rzetelnie na każde zadane pytanie, za które Wam dziękujemy, za te wszelkie pytania, bo naprawdę nie spodziewałam się aż tak dużego odzewu i jest mi bardzo miło, że tyle pytań padło. Pierwsze pytanie. Trasa rejsu jest na sztywno, czy wprowadziliście jakieś zmiany w trakcie? Na przykład do tej pory, czy zdarzyło się coś spontanicznego? Trasę mamy, powiedzmy, że ustaloną. Planowaliśmy właśnie przepłynąć przez Ciśnienie Gibraltarską, później miały być Wyspy Kanaryjskie, później Cabo Verde, teraz Karaiby, później Panama, Galapagos i tak dalej. To jest generalnie ustalone. W obrębie już poszczególnego archipelagu, na przykład w obrębie Kanarów czy w obrębie Cabo Verde, to już nie mieliśmy jakichś bardzo takich szczegółowych planów, od której wyspy zaczniemy, na której skończymy, jaka będzie kolejność tych wysp. To już się odbywało w zależności od warunków pogodowych, od tego jak nam się poszczególne wyspy podobały i tak dalej. Ramy czasowe to też był tam jakiś plan generalny, żeby te Karaiby, na przykład na Karaiby dopłynąć w grudniu 24. Niestety to się nie udało. Okazało się, że tak naprawdę nasz rejs się trochę... Jakiś kogut pieje. Nasz rejs się trochę przedłużył. Dotarliśmy na Karaiby dopiero pod koniec kwietnia, nawet już mieliśmy 4-5 miesięcy opóźnienia. Ale to też później, żeby te Karaiby zjeździć w całości, musieliśmy przeczekać sezon huraganów. I nam się trochę przedłużyło o dobry rok. I jest już 26 kwiecień, a my dopiero te Karaiby opuszczamy, tak? Czyli spędziliśmy tutaj cały rok, można powiedzieć. I jeżeli chodzi o tą taką perspektywę czasową, no to tutaj już widać, że nasz rejs się trochę wydłużył i pewnie się wydłuży. Tam z 2-3 lat zrobi się pewnie dobre 4. Bo na początku to miało tak trwać 2 lata. Plan się zmienił trochę ostro, bo teraz się przedłużyło do 4 lat. Jak mocno elastyczny jest harmonogram i co z dalszą trasą? Były jakieś ramy takie ogólne na początku, ale okazało się, że jeżeli chcemy zwiedzać poszczególne miejsca, tak zobaczyć na przykład, może nie każdą, ale większość wysp w danej lokacji, w danym archipelagu, no to już trochę czasu zajmuje. Tutaj trzeba zwiedzić, wynająć samochód, a na przykład samochód jest dostępny dopiero za 4 dni, bo dzisiaj wszystko jest wypożyczone. No i to tak wszystko się kumuluje, takie drobne opóźnienia, z tego z dni się robią tygodnie, z tygodni miesiące i to tak się opóźnia. Dlatego płyniemy do Panamy i za jakieś 10 dni będziemy w Panamie, może nawet niecałe. To w Panamie pewnie spędzimy jakieś 2 tygodnie, zrobimy ten serwis, przepłyniemy kanał panamski, będzie Galapagos. Na Pacyfiku myślę, że spędzimy rok czasu. Jak byliśmy na Kanarach, to byliśmy miesiąc w Polsce. Jak byliśmy na Karaibach, byliśmy parę tygodni na wycieczce w Stanach i na Hawajach. Tak, ja nawet byłam na 3 miesiące w Polsce, także to też można dodać do spontanicznego, bo w całej podróży tak naprawdę nie miałam zamiaru lecieć do Polski, ale ze względu na to, że był ten okres huraganowy, i cały czas staliśmy na Santucci, to postanowiłam, że kiepsko stać w jednym miejscu tyle czasu, to chociaż polecę sobie do Polski. W trakcie lotu do Polski zahaczyłam razem z narzeczonym o USA, byliśmy w Nowym Jorku, tutaj Wam polecam odcinek i świetnie się bawiłam i po powrocie z Polski tutaj już na Karaiby płyniemy dalej. Harmonogram jest elastyczny oczywiście, na jachcie generalnie wszystko musi być elastyczne, to nie jest taki szczegółowy plan, że tutaj tego dnia płyniemy tam, nie da się tego zaplanować, chociażby ze względu na pogodę. Jesteśmy jakby wolnymi żeglarzami i nie trzyma nas w ramach czasowych żaden jakiś sponsor i tak dalej. Myślę, że gdyby to było, to byśmy na pewno, przede wszystkim byli na pewno dalej, a po drugie mielibyśmy naprawdę sztywny grafik co do miejsc, co do czasu. Harmonogram jest taki bardziej elastyczny i tak naprawdę zwiedzamy to, na co mamy ochotę, i czerpiemy z tej podróży, tak mi się wydaje, jak najwięcej. Praktycznie całe Karaiby zobaczyliśmy. Na przykład wiele też żeglarzy omija w ogóle Cabo Verde, tak? My byliśmy na tym Cabo Verde, zobaczyliśmy naprawdę też chyba większość wysp. I mamy tam swojego przyjaciela Zelito, do którego musimy wrócić, bo mu obiecaliśmy. Są tutaj jakby dwie metody realizacji rejsu świata. Pierwsza to jest taka, jak na przykład realizuje kapitan Baranowski. Zwiedził pewnie mnóstwo miejsc na świecie, on już nie potrzebuje zwiedzać, on po prostu chce opłynąć świat po raz trzeci, to jest jego cel. Wiek też, wiadomo, jest starszą osobą i strasznie podziwiam, że w takim wieku wybrał się w rejs. Szapoba, naprawdę szapoba.
A druga szkoła, druga metoda to jest właśnie taka, po prostu płyniesz i starasz się jak najwięcej zobaczyć po drodze, jak najwięcej miejsc odwiedzić i wtedy zapomnij o tym, że masz jakikolwiek plan. Najdłuższy rejs dookoła świata w historii polskiej żeglugi trwał 32 lata. No widzicie. Kapitanie Jerzy Radomski. Co z internetem na lądzie, Starlink Starlinkiem, ale czy na lądzie eSIM na każdą wyspę, czy roaming? Analogowa komunikacja gołębiem, jak trzeba sprawdzić Google, jak to wygląda? No więc jeżeli jesteście na wyspach, które należą do jurysdykcji europejskiej, macie po prostu roaming europejski. Jeżeli jesteście na wyspach typu St. Lucia, na przykład St. Vincent, no to wtedy nie macie tego roamingu i tam koszty gigabajta są bardzo duże. Czyli za gigabajt wyjdzie 30 tysięcy, nie? To jest absurdalna cena. No to tam wtedy kupujemy taki lokalny internet. Przeważnie właśnie jest poprzez eSIM. Używamy akurat takiej strony internetowej AirAlo. Jedynie mamy problem na BVI. Ja też mam problem. Korzystam tam z takiego abonamentu po prostu i tak jak cały świat, płacałam sobie pieniążki i mogłam sobie korzystać z tego internetu, tak tutaj na tym BVI mam jakiś taki problem. Nawet jak jesteśmy na lądzie, to nie możemy do siebie zadzwonić używając normalnego połączenia telefonicznego. Nawet SMS-ów nie możemy do siebie wysyłać. To jest w ogóle jakiś absurd. Więc... Ale zagraniczne SMS-y przychodzą, bo jeżeli staruszek jest na lądzie, a ja sobie coś przypomnę, że coś potrzebuję ze sklepu, to dzwonię do mojego narzeczonego i proszę, żeby wysłał SMS-a staruszkowi, żeby coś tam mi kupił. Więc jakby SMS-y z Polski na BVI działają, i z powrotem z BVI na Polskę, ale między BVI to nie działa, więc nie wiem, o co chodzi. Czy długo da się jechać bez polskich smaków, czy to zależy od lokalnych produktów? Słuchajcie, nie ma wyjścia. Musicie żyć w miarę tych polskich smaków. Ja oczywiście, gdy widzę coś takiego typu śledzie w słoiku, które kosztują strasznie dużo, bo tam za taki malutki słoiczek chyba z 30 zł, no to staram się raz na jakiś czas pozwolić na taką ucztę i tak jak na Saint-Martin w Carrefourze udało mi się coś takiego dorwać, no to kupiłam tam kilka słoiczków i miałam z tego radochę. Długo to nie trwało, bo zjadłam wszystko w 2 dni, ale no co? Na przykład staram się piec chleb, tak żeby codziennie mieć normalny chleb, bo uważam, że najlepszy polski produkt to chleb. Kiedy robiłam na przykład Wigilię, Boże Narodzenie, to też starałam się, żeby na tym stole pojawiło się jak najwięcej polskich potraw, bo były i pierogi, był bigos, był barszcz. To były przepisy bardzo zmodyfikowane, bo wiele rzeczy po prostu nie było w sklepach, ale starałam się w miarę tak, utrzymać ten taki polskie smaki. Ja też sobie zdaję sprawę z tego, że jak nie wiem, lecicie do Azji czy do Ameryki Południowej, no to raczej ciężko o te polskie smaki. Zawsze można sobie coś tam modyfikować, no ale w podróży dookoła świata raczej nie chodzi o to, żeby zajadać się polskimi smakami, tylko jak najwięcej próbować tych lokalnych, bo być może taka okazja więcej w życiu się nie przytrafi. Żyjąc już 2 lata na jachcie, staram się raz na jakiś czas gotować coś takiego po polsku, na przykład mam straszną ochotę na schabowego, ale też zdaję sobie sprawę z tego, że nie zawsze się da po prostu. I ostatnio zrobiłam sobie żurek na Wielkanoc tylko dlatego, że miałam żurek z saszetki. I tylko dlatego. Inaczej bym nie miała szans to zrobić, chyba że, nie wiem, wstawiać jakiś zakwas czy coś takiego, dużo kombinacji. Tęsknię za polską kuchnią, ale też zdaję sobie sprawę, że nie ma wyjścia. Tak? Nie jestem jakimś entuzjastą polskiej kuchni, takie dania typu jak bigos, żurek, to ja w ogóle tego nie jem. Znaczy bigos mogę jeszcze zjeść, ale jeżeli jest bez mięsa, bo ja nie jem mięsa. Jem też ryby, jak są owoce morza. Myślę, że jak najwięcej korzystamy z tych lokalnych produktów. Monika piecze bardzo dobry chleb, też czasem robi kiszoną kapustę. Czasem problemem jest tutaj dostanie w sklepie jakichś konkretnych produktów. Na przykład bardzo trudno na BVI, wręcz okazało się to niemożliwe, żeby gdziekolwiek znaleźć ziarna słonecznika. Ja bardzo dużo tego jem. Ja mam też z kolei problem na przykład z mięsem, z dobrej jakości mięsem. Na części wysp karaibskich wygląda to tak trochę słabo, niehigienicznie tak bym powiedziała. Jeżeli chodzi w ogóle o jakość Polski co do reszty świata, to naprawdę jedzenie w Polsce to jest prima sort. Już tyle razy to powtarzałam, że nie ma jak dla mnie lepszego jedzenia, jeżeli chodzi o jakość tego wszystkiego niż w Polsce. Serio. Zauważyłam też, że ludzie bardzo dużo mówią o polskiej kuchni, same pozytywy. Gdzie do tej pory było najsmaczniej z podziałem na kuchnię i produkty? To jest też ciekawe pytanie. Okej, no to dla mnie takim numerem 1 chyba na całym rejsie dotychczasowym to było Cabo Verde. W szczególności 2 restauracje. Pierwsza to jest na wyspie Sal, nazywała się Rotterdam. Fantastyczne ryby tam były. Sera. To była chyba... jak się tłumaczyła na polski? Makreli, coś takiego. Makrelowata, coś takiego. Ale nie jakaś wędzona, to była normalnie świeża ryba z wody złowiona.
przepyszna. Druga była też na Cabo Verde, restauracja w Mindelo w Marinie. Dosłownie nad samą wodą, na pływających pomostach. Fantastyczne też ryby były. Też była sera, były jakieś inne ryby. Fantastyczna kuchnia, bardzo dobre dania, bardzo dobre ceny, bo cały obiad miałeś za jakieś 12 euro. Dla mnie numer jeden to Cabo Verde. To Capo Verde rzeczywiście było też bardzo dobre. Na przykład lokalna keczupa. Kaczupa? To się mówi kaczupa? Keczupa, przepraszam, nie wiem. Keczupa. Że składa się chyba z fasoli, z czegoś takiego. Naprawdę to było dobre i takie bardzo sycące. Na Kanarach chyba też były całkiem niezłe potrawy, szczególnie takie Canarian potatoes. To są takie bardzo małe ziemniaczki gotowane w wodzie z oceanu słonej i one też, jak pierwszy raz je spróbowaliśmy, bardzo nam smakowały, nie? No, Canarian potatoes. wielokrotnie nawet na jachcie robiłam, bo to w sumie nie jest jakaś filozofia. Też mi bardzo smakuje taka typowo lokalna kuchnia karaibska. Niestety właśnie coś dziwne, byliśmy rok na Karaibach, a byliśmy tylko raz w takim, wiecie, beach barze, gdzie po prostu były praktycznie same dania z grilla i tam jadłam kurczaka. O rany, jakie to było dobre, naprawdę takie przyprawione, typowo karaibskie. Poza tym powiem wam szczerze, ja też nie jestem bardzo wybredna na jedzenie. Tam, gdzie jest jakieś dobre mięsko i po prostu smaczne rzeczy, to nie narzekam, wcinam i ważne, że ja nie muszę gotować i to mnie cieszy. To prawda, że oprócz kotwicy robotę robi jeszcze ciężar łańcucha i jak się liczy długość potrzebną do rzucania tej kotwicy? Czy to jest jakaś wielokrotność głębokości? Znaczenie w kotwiczeniu ma zarówno kotwica, jak i łańcuch, ponieważ sama kotwica musi być dobra, żeby się dobrze wgryzła, ale łańcuch też musi być odpowiednio ciężki. Im grubszy, tym lepiej. My mamy 10 i w zupełności wystarcza. Natomiast jak ktoś ma na przykład 8, czy w mniejszych jachtach mogą być 6, to no, ten łańcuch dużo lżejszy jest i będzie dużo mniej dociążał. Jest też słabiej trzymał, bo kotwica będzie miała większą szansę, że będzie wyrwana przy jakiejś Jest to szkale. krzywa łańcuchowa. Mamy kotwicę Sarka Excel 30 kg. Jest to kotwica znacznie nadmiarowa dla naszego jachtu, bo nasz jacht normalnie zalecana jest 20-kilogramowa kotwica. My mamy aż 30 kg. Jest to bardzo dobra kotwica, jedna z najlepszych kotwic na rynku. Możecie sprawdzić sobie testy na YouTubie. Powiem wam szczerze, ta kotwica nas nigdy nie zawiodła. Serio, nigdy. Czasem wręcz były problemy, żeby po prostu ją wyrwać z tego dna, ale tak poza tym jest to taki komfort psychiczny, kiedy możecie iść spać, nie myśląc, czy wam się kotwica gdzieś zerwie, czy będzie szurała po dnie, czy coś takiego. Bo czasem jak czarterowaliśmy na samym początku naszej drogi i te czarterowe jachty miały tak beznadziejne kotwice, straszne były te noce i często naprawdę zrywaliśmy się w nocy, bo na przykład dryfowaliśmy na skały. Tak? Wtedy nam to doświadczenie pokazało, że jacht jachtem, ale najważniejsza jest kotwica, serio. Jeżeli tylko dno jest miękkie, czy to jest piasek, czy jakieś tam błoto na tym dnie, to jest super. kotwica się wgryza i trzyma Jak absolutnie tak. Jedyny problem jest taki, kiedy jesteście na skale, na litej skale, kiedy kotwica nie ma jak się wgryźć, no to wtedy musicie liczyć, że gdzieś tam w jakąś szczelinę, jakąś wyrwę w tej skale się i wtedy po prostu musicie rzucić dużo więcej łańcucha. A odnośnie tego współczynnika łańcucha, jeżeli kotwiczycie na płytkiej, macie 2-3 metry wody pod sobą, to często gdzieś na jakichś lagunach się spotyka, no to ten współczynnik musi być dużo większy, na poziomie powiedzmy przynajmniej 7, może nawet 10. Czyli na tych 3 metrach głębokości rzucacie powiedzmy 20-25 metrów łańcucha. Ale jeżeli głębokość dużo większa, na przykład 10 metrów głębokości, no to wtedy nie musicie rzucać 10 do 1, wystarczy 4 do 1, tak? Bo jak rzucicie 40 metrów łańcucha na 10 metrach głębokości, w zupełności to wystarczy. Tak? Oczywiście, jeżeli spodziewacie się jakichś ekstremalnie silnych wiatrów, dobrze jest ten współczynnik jeszcze zwiększyć, dopuścić tego łańcucha dużo więcej. Co robicie w czasie wolnym oprócz spania? Ja rozumiem, że chodzi o to, że wtedy, kiedy nie płyniemy, czyli sobie stoimy na przykład na kotwicy, czy w marinie, czy na poi, czy gdziekolwiek, główny czas wolny, no bo my płyniemy z miejsca do miejsca, poświęcamy tak naprawdę na zwiedzanie, na różne wycieczki i zwykle taka jedna wyspa to jest tak 1, 2, nawet czasem 3 dni zwiedzania, bo staramy się po prostu jak najwięcej zobaczyć. Często wypożyczamy samochody, samochód, czy skutery, czy rowery. Też sporo pracujemy, czy nad montażem filmów, czy no, staruszek jeszcze prowadzi swoją własną firmę, no to też bardzo dużo czasu poświęca. Często też pływamy na przykład w koło jachtu, bo są przepiękne warunki, szczególnie na BVI, kiedy jest tutaj tyle rafy koralowej. Powiem wam szczerze, że z całych Karaibów to naprawdę BVI rządzi pod względem warunków do snorkelingu. Chyba na Tobago też była w miarę czysta woda, tam pierwszy raz widzieliśmy żółwie, płaszczki. No tam też było spoko, ale BVI rządzi pod względem tej rafy koralowej, Nie, naprawdę. no BVI tak, szczególnie Anegada,
szczególnie wschód Anegady, południowy wschód Anegady. Wiecie co, to zależy, bo na przykład czasem jesteśmy w jednym miejscu na przykład 2 tygodnie, tak? No to w ciągu jednego dnia zwiedzimy wyspę, a resztę czasu jesteśmy na jachcie i po prostu pracujemy, odpoczywamy. Na jachcie też czasem jakieś rzeczy trzeba, znaczy w sumie na jachcie to cały czas coś tam trzeba robić, jakieś drobne rzeczy. No, do jachtu jakieś zamawialiśmy części, między innymi też pod kątem serwisów Panami, który ma być zrobiony. Po prostu takie życie normalne, nie? Chodziliśmy na zakupy i tak dalej. Mieliśmy okazję skorzystać z służby zdrowia, nie? Tak, byliśmy w szpitalu. O rany, wiecie jak to się różni Pobranie. diametralnie. Miałam nawet pobieranie krwi bez rękawiczek, byłam taka zdziwiona, o co tu chodzi. Jeżeli chodzi o służbę zdrowia, można narzekać w Polsce, ale jakieś tam zasady BHP, higieny są naprawdę przestrzegane. Byliśmy jeszcze też z naszymi załogantami na takiej małej wycieczce. Takie pytanie, w sumie też bardzo ciekawe. Dlaczego nasz jacht jest zarejestrowany na Sopot? Staruszek kupił ten jacht w Chorwacji, który był już zarejestrowany na Sopot, bo był to jacht, który był wzięty w ręce banku, ponieważ firma czarterowa, która miała Sikugarka, zbankrutowała i polski bank przejął ten jacht. Był zarejestrowany na Sopot, bardzo chcieliśmy go przerejestrować na Darłowo. Udało się przerejestrować ten jacht na Darłowo. Problem pojawił się wtedy, kiedy trzeba było prowadzić inspektora całego tego nadzoru do Chorwacji. Wiele jachtów chciało być zarejestrowanych na Sopot i ten inspektor miał przylecieć do Chorwacji, miał być opłacony przez tą część ludzi, tam było chyba z 10 osób i po prostu podbić pieczątkę. Problem pojawił się wtedy, kiedy chcieliśmy przerejestrować go na Darłowo, no to wtedy trzeba było sprowadzić inspektora ze Szczecina i to byłby tylko dla nas ten inspektor, czyli wszelkie koszty jego podróży, które spadają na podział, spadłoby tylko i wyłącznie na nas, więc ze względów też finansowych po prostu pomyśleliśmy, dobra, niech zostanie już ten Sopot. Ci inspektorzy są właśnie przydzielni do poszczególnych obszarów. To byśmy musieli osobnego inspektora załatwiać. I to było bardziej ekonomiczne, a ze względu na to, że jacht tak czy siak jest pod polską banderą, no to bardzo nam to ułatwiło sprawę i nie musieliśmy na przykład, nie wiem, z Kalifornii rejestrować na Darłowo, Sopot i tak dalej, no bo jest pod polską banderą, a na tym nam najbardziej zależało. Jeżeli bardzo Wam zależy nad polską banderą, no to albo kupujecie jacht już właśnie zarejestrowany w Polsce, albo po prostu potem myślicie nad inspektorem, który Wam to przerejestruje. Dobra, kolejne pytanie. Czy stresujecie się podczas żeglowania warunkami, pogodą i tak dalej? Pewność siebie przychodzi z doświadczeniem, ale jak można pozbyć się stresu i odkryć mityczną radość pływania, tak by poczucie obowiązku nie przeważało nad radością z żeglugi? Jak długo zajęła Wam adaptacja do codziennego pływania i poczucia pewności na łódce? Słuchajcie, jeżeli ktoś Wam powie z żeglarzy, że nigdy w życiu się nie stresował ani się nie stresuje, to moim zdaniem kłamie. Bo tak naprawdę żeglarstwo na pewnym etapie generuje stres. Co do adaptacji bywa różnie, bo każdy jest inny, każdy inaczej sobie radzi z tym stresem. Ja na przykład jestem większą panikarą niż staruszek. Na pewno na początku bardzo dużo Ci pomoże, kiedy w ogóle odkryjesz, skąd ten stres się bierze. Że stresujesz się pogodą, tym, że sprzęt nie zadziała, że na przykład autopilot Wam się rozwali. Pewnie są rzeczy, które stricte Cię dotyczą. Na przykład boisz się kotwiczenia, na przykład boisz się wpływania do mariny, boisz się manewrów. Nazwij konkretnie ten stres. To bardzo pomaga, bo jeżeli nazwiesz już tą konkretną rzecz, to zdecydowanie łatwiej Ci będzie nad tym panować i zdecydowanie łatwiej będzie Ci się nauczyć tej konkretnej rzeczy. Kolejną rzeczą, która też wpływa niestety bardzo na stres, to zmęczenie. Jak człowiek jest zmęczony, to wszystko bierze 1000 razy bardziej do siebie, inaczej postrzega to potencjalne zagrożenie w koło, tak? Bardziej jakby wchodzi już w grę hiperbola. Jak długo trwa adaptacja? Myślę, żeby tak już pływać sobie na chillaucie, no to u mnie trwało, myślę to, że tak jakieś, nie wiem, pół roku miały nastąpić jakieś rzeczy stresowe, to tłumaczyłam sobie, to jest etap przejściowy, będzie dobrze, przejdziesz to i będzie okej. Ja myślę, że to jest tak jak z samochodem. Kiedy zrobisz prawo jazdy i siadasz do samochodu, no to na początku pewnie się stresujesz bardzo wszystkim. Ale jak już zaczynasz jeździć parę miesięcy, rok, 2, no to już jest to dla siebie takie spontaniczne, swobodne. Już nawet nie myślisz o tej jeździe, nie skupiasz się na tej jeździe. Po prostu siadasz i jedziesz. Możesz nawet myśleć o czymś innym i to się dzieje automatycznie. Tak samo z jachtem. Najlepiej zacząć od małego jachtu śródlądowego. Znaczy ja zaczynałem od Sasanki, Monika też zaczynała od Sasanki. Stopniowo na tej Sasance w słabych wiatrach, później trochę mocniejszych, później już przy 6 i 7 Buforta nawet. No i tak stopniowo coraz większe warunki. Wszystko bierze się z praktyki i doświadczenia, nie? Tak, więc adaptacja tak naprawdę jest u każdego inna, ale gdy tak na przykład popatrzyłam na naszą załogę, która, no brzydko mówiąc, przewinęła się przez Sikugara, to zauważam pewną taką tendencję, że pierwsze
pierwszy tydzień, 2 tygodnie, to rzeczywiście ludzie są tacy bardzo zestresowani, że no jak to tak, idziecie sobie w nocy spać nie patrząc na kotwicę, że was to w ogóle tak nie interesuje, jakoś tak są bardzo zestresowani i tak jeszcze mają taką tendencję do przeciążania się, na przykład siedzą bardzo dużo przy sterze i tak dalej, nie ufając chyba autopilotowi. Wydaje mi się, że ludzie wtedy odczuwają bardziej obowiązek niż radość, kiedy za bardzo sobie nakładą do głowy tak naprawdę, że wszystko zależy od nich, że ludzie tak naprawdę mało co zależy od ciebie. Jak sobie realnie poradzić z tym stresem. I to są rzeczy, które naprawdę mi pomogły z ręką na sercu. To przede wszystkim zbuduj powtarzalność. Taka rutyna naprawdę pomaga. Wiadomo, czynności rutynowe po pewnym czasie mogą sprawić, że bardzo łatwo popełnicie błąd. Więc ta rutyna, ta checklista przed wypływaniem czy po prostu życiem na jachcie naprawdę jest bardzo ważna. I na przykład stały schemat kotwiczenia, trzymania się pewnych zasad. Może warto też pomyśleć nad takim powtarzalnym schematem dnia, tak? Że wstajecie o 8 rano, pijecie kawę, obchodzicie jacht w koło, czy wszystko jest w porządku. Też bardzo mi pomagało to, żeby zejść z ambicji. Naprawdę daj sobie spokój, nie udowadniaj nic nikomu. Że ty potrafisz pływać przy 50 węzłach. No potrafisz, ale po co to robić? Po co to udowadniać? Jeżeli nie musisz, naprawdę zejdź z tej ambicji, bo to liczy się twoje bezpieczeństwo, twoje życie i stan łódki. Jeżeli masz na przykład jakiś czas konkretny, gdzie musisz dopłynąć, na przykład, nie wiem, czarterujesz jacht na tydzień, no to staraj się bardzo szczegółowo podejść do tego planu, bo się okaże, że na przykład 6 dni siedzisz w jednym miejscu, ten czas w ogóle przeleciał i nagle masz, nie wiem, 300 mil do przepłynięcia. No padaka. Warto też mieć jakiś plan ABC, tak? Mamy na przykład 2 kotwice, że jak z jedną się coś stanie, no to mamy drugą kotwicę. Kolejną rzecz to jest takie zbudowanie sobie zaufania właśnie do tej łódki, tak? Warto byłoby poznać łódkę przede wszystkim, jakie ma ograniczenia i przede wszystkim szanować jej ograniczenia. Musisz zaakceptować, że w pewnych sytuacjach stres nie zniknie. Ja na przykład bardzo się stresuję do tej pory. Nie do końca dobrze mi idą manewry w marinie. Może dlatego, że bardzo rzadko jesteśmy w tych marinach i nie mamy za wiele możliwości próbować i ćwiczyć. Nawet najlepszy żeglarz na świecie ma jakąś taką sytuację, która go na pewno stresuje. Doszło do takiego przełomowego momentu w moim życiu. Zamiast tylko się stresować i nie wiem, panikować, to ten stres budził we mnie taki zdrowy rozsądek, że przestałam totalnie panikować. Przecież panika ci nic tutaj nie pomoże. Moment tej adaptacji na jachcie kiedyś na pewno przyjdzie. Będziesz być może stresował się daną czynnością, ale z czasem na pewno dojdziesz do takiego momentu, że w końcu spojrzysz na tą wodę i sobie powiesz: wow, ale to jest pięknie. Warto było wszystko po prostu poświęcić, żeby tu być. Dojdzie do takiego momentu, jestem pewna. Bo Tak. Nie ma większej panikary niż ja, naprawdę. Zawsze zakładajcie, że warunki, jakie mogą Was spotkać, będą dużo gorsze niż te, które są prognozowane. Powiedzmy, w nocy jest prognozowany wiatr, nie wiem, 20 węzłów. Weźcie sobie, zrolujcie już zawczasu żagle, szczególnie właśnie na noc, tak jakby miało być 30 albo 35 węzłów. Tak? Jeżeli postąpisz tak, jak Ci mówiłam, nazwiesz ten stres, ograniczysz, stworzysz sobie taką rutynę, to nawet w życiu codziennym, nie tylko w żeglarstwie to pomaga. Naprawdę. Kiedy pojawiła się myśl o rejsie dookoła świata i ile czasu zajęło i czy były jakiekolwiek wątpliwości? Jedyną osobą, która w mojej rodzinie żeglowała, to był mój wujek. Miał jacht na lesie żeglarskim, dalej zresztą ma. Nie było to coś, co mnie w żaden sposób pasjonowało. Dopiero sytuacja się zmieniła, kiedy w 2016 roku przypadkiem poznałem takiego właśnie kapitana, o której wspomniałem wcześniej, Jerzego Radomskiego, który dwukrotnie opłynął świat. I spędziłem z nim może kilka godzin na obiedzie byliśmy. Tak mnie zafascynował ten człowiek, jego opowiadania. Byliśmy w ogóle na jego jachcie, Czarnym Diamencie, bo to było w Płótku, spotkałem go w Płótku, tam był wtedy ten... On w ogóle wrócił wtedy ze swojego drugiego rejsu dookoła świata, to był 2016 rok. Zainspirował ten człowiek i powiedziałem sobie, kurczę, fajnie było kiedyś popłynąć w taki rejs dookoła świata. Tylko wróciłem do Koszalina, to teraz zapisałem się na kurs żeglarski, to było już chyba wrzesień jakoś tak, czyli końcówka roku, ale jeszcze tego samego roku zdałem stopień żeglarza. Kupiłem jacht taki śródlądowy, zacząłem pływać i tak dalej, później sternik morski, no i tak stopniowo coraz dalej. Monika też zaczęła żeglować najpierw na właśnie tym jachcie śródlądowym, później jakieś rejsy takie morskie, później na Morzu Śródziemnym jakieś czartery. No i ja w ogóle już od początku miałem taki właśnie zamiar, żeby fajnie było, gdyby kiedyś opłynąć świat na własnym jachcie, nie? Zaczęliśmy szukać jachtu i pojawiła się tak nieznienacka oferta. Był dobry moment, kupiliśmy ten jacht. Zaczęliśmy stopniowo najpierw Chorwacja, później Grecja, no i wiedzieliśmy, że na pewno będzie ten rejs dookoła świata, nie wiedzieliśmy kiedy, no i w 24 doszliśmy do wniosku, że to już jest czas
na to, żeby płynąć, nie? Czy były wątpliwości? Ja miałam wątpliwości, czy rzeczywiście w ogóle chcę płynąć w ten rejs. Jak widzicie, jestem dość młodą osobą i tak naprawdę skończyłam pierwszy stopień studiów i bardzo mnie ciągnęło, żeby mimo wszystko dokończyć ten drugi stopień, tą magisterkę. No i miałam takie pewne wątpliwości, kurczę, no tutaj wszyscy już zakładają rodzinę, kończą studia, nie wiem, biorą śluby, rodzą dzieci, Bóg wie co jeszcze, budują domy, a ja miałam taki kurczę, a ja rejs, przecież 4 lata, przecież te 4 lata, tyle mogłabym rzeczy zrobić w Polsce, tyle, taką karierę sobie zbudować czy coś takiego. Tak, miałam ogromne wątpliwości, ale to chyba tak jak każda młoda osoba, kiedy stoi dosłownie na takim rozdrożu, na przykład czy zostawić narzeczonego, czy płynąć w ten rejs, rany boskie, przecież taka wspaniała relacja i miałam naprawdę duże wątpliwości, ale w momencie, kiedy porozmawiałam z Pawłem, i który powiedział, słuchaj, to jest naprawdę twoje przecież marzenie, ja ci pomogę, ja ci będę wspierał, damy radę. To mi też bardzo dużo pomogło, żeby tę decyzję mimo wszystko podjąć, bo gdyby Paweł na przykład bardzo by nie chciał, żebym płynęła, bo ma do tego prawo, na pewno trudniej byłoby mi tę decyzję podjąć, bo nie wyobrażam sobie, żebym, nie wiem, zerwała z Pawłem, bo on nie chce, żebym płynęła. Nie jest to warte moim zdaniem, bo taka miłość, jaką my mamy, to zdarza się chyba raz na 1000 lat. I jestem wdzięczna bardzo Pawłowi, że zachował się bardzo dojrzale i bardzo dużo ze mną przedyskutował na ten temat i prawie, że rozwiał wszelkie moje wątpliwości, tak? Bo on mówił głównie, że słuchaj, to jest tylko 4 lata, to nie jest aż, to jest tylko 4 lata, ja tu będę czekał, jakby przygotuję nasze takie gniazdko i będzie dobrze, płyń, wytrzymam. I to mi bardzo dużo dało takiego wsparcia i takiej pomocy, żeby mimo wszystko podjąć tę decyzję. I jestem cholernie wdzięczna za takie coś, naprawdę cholernie i chyba zaś się wzruszę. I jak tylko mogę, jak tylko mam szansę, to staramy się zobaczyć z Pawłem i to też mi bardzo dużo pomaga. Kiedy raz na jakiś czas mogę po prostu polecieć do Polski albo po prostu on może przylecieć do nas, bardzo mi to pomaga, bardzo. To też jest moja taka jakby terapia rejsowa, że po prostu mogę się z nim raz na jakiś czas zobaczyć. Chociaż nie ukrywam, no ten kontakt internetowy mamy non-stop ze sobą, tak? Nawet na środku oceanu mamy internet, tak więc tutaj mamy łączność non-stop. Były wątpliwości, ale dzięki dobremu wsparciu zostały one rozwiane. Co nie ukrywam, czasem też mam pewne jakieś takie wątpliwości, tak? Na przykład jak bardzo ciężko nam się dogadać ze sobą, bo słuchajcie, to jest życie na jachcie, to jest bardzo mała przestrzeń mimo wszystko. Często jest tak, że my jesteśmy, no, że tak powiem, skazani na siebie, bo płyniemy 3 tygodnie przez Atlantyk, co przecież nie wyjdziesz sobie do Żabki i nie wrócisz, tak? No, bywa różnie. Możesz wyjść do dingi. Mogę wyjść do dingi. Bywa różnie i to nie jest, ja nie chcę pokazywać kolorowego życia na jachcie, że my się nie kłócimy, my sobie super żyjemy, bo to byłaby bójda, no nie znam osób, które by się nie kłóciły. I bywa różnie, naprawdę bywa różnie i wtedy pojawiają się te moje wątpliwości, co ja tu w ogóle robię, dlaczego ja płynę z tym człowiekiem, w ogóle o co tu chodzi. Pojawiają się wątpliwości. Tak, życie na jachcie nie jest takie super kolorowe, jakby mogło się wydawać, szczególnie kiedy płyniesz z drugą podobną osobą, która jest tak cholernie uparta, a wiesz, że ty jesteś jeszcze gorzej uparta. Bywa różnie, naprawdę bywa różnie. Jaka największa prędkość, którą osiągnęliście i w jakich okolicznościach? 22-23 rok. No, w obu przypadkach byłem sam na jachcie. Pierwsze to Bo był... nie było dociążenia, dlatego tak frunął. Nie, to znaczy fakt, że jacht wtedy był jeszcze lekki, bo nie było na przykład odsalarki, nie było tak dużo wyposażenia i tak dalej. 22 rok to był bodajże 28 albo 29 maja. Płynąłem z Molatu, z południa Molatu na Olip, z strony tego pasma górskiego, z którego właśnie wiała bora. I bora wiała na poziomie 35-37 węzłów. I według loga było to prędkość 10 węzłów. Ten log notorycznie tę prędkość zaniżał, bo on był wtedy już tam trochę zarośnięty tymi gonami. Nie jestem w stanie powiedzieć, ile było według GPS-u. Po Keywalkerze możecie zobaczyć, że w praktyce było to pewnie kilkanaście węzłów. Nie wiem, czy to było 12, czy 14, czy 15, ciężko powiedzieć. Drugi przypadek to był, kiedy płynąłem wzdłuż wybrzeża Włoch. Wiatr wtedy wiał może 20 parę węzłów, ale były takie ładne fale. Płynąłem for the windem. O, surfowanie. Tak, i na zjeździe z fali miałem około 13 węzłów, nie? Nie były jakieś trudne warunki, ta bora była dużo trudniejsza, bo ta fala była bardziej z boku. W ogóle te paręnaście węzłów, które wtedy płynąłem w Chorwacji podczas tej bory,
To było jeszcze nawet by the windem, powiem wam. Takim lekkim by the windem, bo to było do wiatru jakieś 80 stopni, coś takiego, nie? Kolejne pytanie. Ile trzeba mieć słodkiej wody i na jaki czas? No chodzi tutaj o zużycie. Słuchajcie, to jest taka indywidualna kwestia, że ciężko powiedzieć, bo niektórzy przy kąpieli zużywają 50 litrów, ja używam tam może 8. Także to jest bardzo... Dobra, nie no. Nie, no serio, używam 8 z 10 litrów. Czasem zdarza się, że biorę dłuższe kąpiele, bo na przykład zmarzłam gdzieś i potrzebuję, ale no nieważne. Na te 4-5 dni wystarcza nam jakieś 300 litrów, więc tak średnio raz w tygodniu włączamy odsalarkę. Mamy 2 zbiorniki po 300 litrów, więc w momencie, kiedy skończy nam się jeden zbiornik, no to uruchamiamy odsalarkę i sobie to napełniamy, żeby zawsze w rezerwie mieć jeden zbiornik pełny. I tak też zrobiliśmy, że teraz jak wypływamy na Atlantyk, no to mamy tam, na te Morze Karaibskie, to mamy wypełnione 2 zbiorniki wodą i po prostu, no myślę, że nie ograniczamy się, jeżeli chodzi o zużycie tej wody, użytkujemy normalnie, ale no wystarczy nam te 300 litrów na mniej więcej tydzień, tak 4-5 dni. Pomijam, kiedy mamy załogę, kiedy mamy jakieś, nie wiem, czyszczenie jachtu, myjemy pokład i tak dalej. To już zupełnie co innego. Co z minerałami? Przecież pijecie tylko wodę z odsalarki. No tak, pijemy wodę z odsalarki, która, jak się okazuje, bo sama tego nie wiedziałam, nie tak do końca pozbywa się wszelkich minerałów z tej wody, bo jakaś tam śladowa ilość zostaje, no ale z tego co wiem, jest to taka mała ilość, że tak naprawdę w żaden sposób nie oddziałuje na człowieka. Przez to, że tych minerałów w wodzie jest mało, to dosłownie chyba 2 dni temu zamontowaliśmy w końcu filtr mineralizujący. Mamy teraz osobny kran, gdzie ta woda jest w pełni z minerałami. I taki filtr wystarczy nam na jakieś 5-6 miesięcy. W momencie, kiedy nie mieliśmy tych minerałów, to bardzo dużo piłam jakichś elektrolitów, po prostu brałam tabletki z minerałami, z witaminami i tak dalej. No ale teraz już ta sprawa jest załatwiona. Czy są jakieś zwyczaje, jak się wpływa na kotwicowisko między inne jachty, jakieś spotkania i tak dalej? Myślę, że chyba w tych czasach niestety już się tego tak nie praktykuje. Raczej już to odeszło trochę do lamusa, że kotwiczy się i bierze się dingacza i płynie się do łódki obok na piwko, herbatkę, kawkę i tak dalej. Już raczej mało kto to niestety praktykuje, co uważam, że to było świetne, bo tyle ludzi można byłoby dzięki temu poznać. My jesteśmy dość aktywni w internecie, więc wow, jakie bestia płynie. Sunreef. Powinien serwis. Więc jeżeli ktoś po prostu widzi, że jesteśmy w danym miejscu i do nas napisze, to nie mamy absolutnie nic przeciwko temu, żeby się spotkać. Nawet wczoraj mieliśmy taką spontaniczną wizytę naszych znajomych, z którymi spędziliśmy Wigilię, Iwona i Olek, i też było bardzo nam miło, że wpadli do nas na kawkę, poopowiadali co tam u nich, co tam u nas. Co do jeszcze tych manewrów i tego stresu, to wam powiem, że to tak jest hipnotyzujące. Tak kocham patrzeć, jak ludzie manewrują tymi statkami. On chyba będzie wpływał tam w tą szczelinę. Ja wam pokażę. Dobra, bo tu hipnoza jest straszna, a tu trzeba się skupić na tych pytaniach. Co do jeszcze zwyczajów kotwiczenia, no to staramy się nikomu nie wchodzić w paradę. Jeżeli ktoś już tam jest przed nami, no to staramy się przede wszystkim zachować odpowiednią odległość. Jeżeli ktoś wyjdzie z jachtu i powie, jesteście za blisko, to się zwijamy. Bo ktoś, kto jest tam pierwszy, ma pierwszeństwo i ma prawo wyrazić swoje niezadowolenie. Oczywiście w granicach rozsądku, bo jak stoimy od niego, nie wiem, 50-100 metrów, no to człowieku, idź spać. Co jest fajnego w pływaniu na jachcie? W pływaniu czy w życiu, bo to są dwie różne rzeczy. Chyba w życiu. No w życiu na jachcie. No to dla mnie na pewno taką najważniejszymi czynnikami tutaj w życiu na jachcie to jest przede wszystkim taka wolność, niezależność, życie w natury, tak? Często jesteś w takich miejscach dzikich, bez cywilizacji, masz wokół siebie piękną wodę, piękne plaże, no chociażby sama atmosfera, czyli jakieś tropiki, klimat taki subtropikalny. Jak w Polsce na przykład masz deszcz, zima i tak dalej, a tutaj masz no, przepiękną pogodę. Chociaż czasem aż za gorąco tu jest. Ja myślę, że życie na jachcie jest dla takich ludzi, którzy bardziej cenią taką wolność, niezależność niż na przykład komfort i dostęp do cywilizacji. Tak? Nie dla każdego to jest życie, bo jeżeli ktoś ceni komfort, wygodny dom, wygodną łazienkę, wygodę, że masz sklep pod nosem i tak dalej, no to życie na jachcie chyba nie jest dla niego. I chyba nie powiedzieliśmy tak naprawdę nic odkrywczego, dlaczego życie na jachcie jest fajne. Można byłoby też powiedzieć, dlaczego życie na jachcie nie jest fajne, ale to nie dotyczy tego pytania. Jeżeli była jakaś najśmieszniejsza pomyłka tego rejsu, takie najśmieszniejsze to chyba u nas jest dobijanie do brzegu, bo zawsze, znaczy no nie zawsze, ale często zdarza się tak, szczególnie tam, gdzie nie ma pomostu,
że jakimś cudem ląduje w tej wodzie i nieważne, czy to jest dinghy, czy to jest deska, słup i tak dalej, jakieś takie szczęście mam, że po prostu źle wyliczę ten moment wyskoczenia z deski na plażę i jakoś tak trafiam do tej wody i potem całą wycieczkę jestem taka mokra i mi zimno i w ogóle nie fajnie. Na przykład tak jak byliśmy na Dock Island na Anglii, popłynęliśmy supem i staruszek jeszcze nie, a ja patrzę, taka fala idzie za nami. Mówię, przecież nas zmyje z tej deski, nie? Tym bardziej, że już to kilka razy było. Mówię, kij z tym, wolę wyskoczyć po kolana, niż potem wyskoczyć na plażę jak wieloryb. I wyskoczyłam z tej deski i źle obliczyłam, że tam nie jest po kolana, tylko prawie, że po pas. I przyszła nagle ta fala. I staruszek sobie pięknie na tej fali posurfował na plażę, suchuteńką stopą stanął, a mnie wyrzuciło jak kaszalota na plażę. Także to nie było fajne. Uważam, że to tak z perspektywy czasu to było śmieszne. I w drodze powrotnej, kiedy już udało mi się wysnąć po wycieczce na Dock Island, czy staruszek już był na supie, ja wskoczyłam, źle się jakby zrównoważyłam i oboje wpadliśmy do tej wody wtedy. Także, ale staruszek był zły wtedy dla mnie, naprawdę. Ale to wtedy ja się prawie się udusiłam pod wodą, bo zaczęłam się tak śmiać. Na Santa Luzji, na Capo Verde robiliśmy dingaczem do lądu, ale z jachtu te fale wyglądały na znacznie mniejsze niż rzeczywiście. No i w momencie, kiedy już byliśmy blisko tego lądu, przyszła taka fala niesamowita, że dinghy obróciło do góry nogami, a ja twarzą zaryłam o dno po prostu. W ogóle nie wiedziałam, co się dzieje, nie mogłam się wynurzyć, bo byłam pod tym dinghy, cały czas fale nachodziły na mnie. I z jednej strony to było śmieszne i teraz tak sobie myślę, że to w sumie było przerażające, ale no wyszłam z tego cało i strasznie się śmiałam z tego później. A najgorsze takie pomyłki, no to nie wiem, jak wpłynęliśmy na rafę koralową, na Union Island, ze względu na to, że po prostu mapa była niedokładna, nie była zaktualizowana i no można powiedzieć, że to nasza pomyłka z jednej strony, no bo niekoniecznie musisz ufać w 100% mapie, tak? Warto byłoby, że może jeszcze bardziej się rozejrzeć, ale już no mamy to doświadczenie i już więcej byśmy na pewno tej pomyłki nie zrobili. To nawet nie była rafa koralowa, to było po prostu zwykłe dno i na tym dnie po prostu leżały szczątki koralowca. Ukształtowanie dna się zmieniło, dlatego mapa nie była aktualna, a zmieniło się dlatego, że wcześniej przeszedł tam huragan 5. kategorii i Beryl, no i zmiotło tam wszystko i dlatego, no mamy nauczkę na przyszłość. Takie no, najgorsze, najśmieszniejsze pomyłki. Musiałabym się jeszcze bardziej chyba nad tym zastanowić, ale nie wiem. Najładniejsze miejsce dotychczas, które odwiedziliście. W sumie, wiecie co, przed przygotowaniem do Q&A poprosiłam staruszka, żeby wypisał tylko i wyłącznie 3 miejsca, bo wiem, że ten odcinek będzie długi. Tylko 3 miejsca, które mu się najbardziej podobały z całego dotychczasowego rejsu i wiecie, że 2 z tych 3 miejsc miałam identyczne na liście, także to chyba świadczy o tym, że te miejsca naprawdę były przepiękne. Pierwszym była Anegada, przepiękne miejsce i z tego pojawi się na pewno odcinek na kanale w przyszłości. Dock Island też się pojawi odcinek, cudowne miejsce. I moje 3. miejsce różniące się, Strofady w Grecji, gdzie jest tam 800-letni klasztor. Aktualnie nie ma tam żadnych mnichów, wcześniej tam mieszkali, ale ze względu na niesprzyjające warunki, no to wszyscy stamtąd wyemigrowali i został tak naprawdę opiekun, który nie jest mnichem, ale został tam jako właśnie opiekun tego klasztoru Denis, którego poznaliśmy, naprawdę fantastyczny człowiek. A twoje 3. miejsce to? Moja wyspa na numer 1 to jest Santa Luzia na Cabo Verde. Bezludna wyspa, dzika, pustynno-górzysta, z pozostałościami jakiegoś starego osadnictwa jeszcze z czasów średniowiecznych, może nie wiem, sprzed paru wieków wstecz. To jest absolutnie miejsce z innego świata. Te pozostałości jeszcze są z czasów, kiedy Capo Verde było zielone. Także wyobraźcie sobie, jak dawno to musiało być, bo tam był normalnie wypas owiec na tej Santa Luzji, a teraz jest tam totalnie Sahara, pustynia i to jest ciekawe. Ile mniej więcej kosztuje tak średnio pobyt na jachcie, utrzymania jachtu, jakieś ceny postoju przy marinie, jakoś ogólnie? Czy płaci się za postój w zatoczce i czy można zejść sobie na każdą wyspę bezludną i przenocować tak, jak to było z moim narzeczonym? Czy płaci się za postój w zatoczce? W większości nie. Ale w momencie, kiedy płyniecie do zatoczki, jest na przykład park narodowy, no to zwykle opłaca się jakiś bilet albo po prostu możliwość postoju. 99% z takich zwykłych zatoczek to jest zupełnie bezpłatne. No i też nie mówię tutaj o postoju na boi, no bo za bojki też się płaci. Też nie wszędzie, ale w większości akurat. Nie każda bezludna wyspa jest taka, że tak powiem,
publiczna. Jeżeli jest to w pełni prywatna wyspa, no to odradzałabym, nawet jeżeli ona jest niezabudowana, no to jest czyjaś i warto to uszanować, a jeżeli należy do danego państwa, no to myślę, że tak, o ile nie jest to park narodowy, bo na przykład na BVI jest bardzo dużo parków narodowych. Jeżeli już idziecie na taką wyspę bezludną z możliwością nocowania, no to błagam was, zachowajcie porządek. To, co przynieśliście ze sobą, zabierzcie potem ze sobą, tak? My nawet jak byliśmy z Pawłem na wyspie Isla de Quatre, nie dość, że zabraliśmy wszystkie swoje śmieci graty, to jeszcze zabraliśmy 3 worki chyba tam śmieci, które tam były, tak? No bo niestety lokalni nie za bardzo szanowali, także nie na każdej wyspie możecie zanocować. Ile miesięcznie kosztuje rejs, tak średnio? No to jest pytanie dosyć takie złożone, bo to zależy kto w jaki sposób żyje, na jakim poziomie. Tutaj możemy to podzielić na kilka różnych segmentów, wydatków. No tu jest taka zasada generalnie, że utrzymanie jachtu kosztuje około 10% jego wartości rocznie. Tak? Na przykład ubezpieczenie, jak jakieś tam serwisy, jak jakieś tam naprawy i tak dalej. Tak? Jakiś tam antifouling raz, czy tam raz na 2 sezony. Tak. Iwonka! Iwonka płynie. Iwona! Olek! To są właśnie nasi To są przyjaciele. właśnie nasze zatokowe znajomości, jeżeli chodzi o zwyczaje. Nie wiem, czy oni nie płyną tutaj tym katamaranem. Nagrywamy! Odpływamy! I co, jak tam wyspa? Się podoba? Tak, byliśmy za tym, co tam dają sklepy. Dobra, słuchajcie, niespodziewana, znowu niespodziewana. Miesięczny koszt utrzymywania rejsu średnio. Drugi segment to jest koszty takiego codziennego życia, czyli tak naprawdę głównie zakupy. Zakupy, żywność, takich rzeczy codziennych. No to już zależy od miejsca, gdzie jesteście, tak? Byliście na przykład w jakiejś tańszej lokacji, typu na przykład Cabo Verde, to będziecie za co dużo mniej płacić, a będziecie w droższej, typu na przykład, jaka była, chyba BVI jest taka dosyć droga. No, najdroższe. No to tu będziecie dużo więcej płacić za żywność, tak? Ile BVI jest droższy od Polski? 2 razy? Myślę, że spokojnie 2 razy. Czyli trzeci składnik to są takie atrakcje dodatkowe, jakie kupujecie, tak? Czyli na przykład jakieś wycieczki, jakiś wynajem samochodu, żeby pozwiedzać wyspę. No to już od was zależy, czy chcecie na to wydawać więcej, czy mniej, czy w ogóle na to nie wydawać. No to już to zależy od miejsca, tak? Przykładowo wycieczka na Cabo Verde na wieloryby kosztowała chyba 90 euro od osoby, tak? Wynajem samochodu też cena tego jest różna. Na przykład w takich jurysdykcjach europejskich, jak na przykład Saint-Martin, na jeden dzień to kosztowało chyba 40 euro. Tak? A jeżeli na przykład jesteście na Cabo Verde, ten wynajem takiego pick-upa kosztował chyba 80 euro, czy tam około 100 euro za dzień. Tak? No więc to są takie 3 podstawowe segmenty. Słuchajcie, ostatnie pytanie. No. Skąd jest moja chustka? Moja chustka pochodzi z Sycylii, a dokładnie z Taorminy i mam do niej niesamowity sentyment, ponieważ jest to chustka wybrana w tym samym czasie przez staruszka i przez mojego narzeczonego, więc jest to chustka nasiąknięta ich energią i obiecałam sobie, że będę jej zawsze używać do nagrywania YouTube'a, bo mam do niej ogromny sentyment i nie wiem, co by się stało, gdybym ją zgubiła. Raz płynęliśmy na Saint-Martin w takich warunkach dość wiecznych dringaczem i zgubiłam tą chustkę, spadła mi z głowy. Jezu, jaka panika była straszna, bo było strasznie ciemno i miałam taką beznadziejną latarkę, ale na szczęście się unosiła na wodzie, więc ją odnaleźliśmy i ja ją kurczę zgubiłabym ją, koniec z YouTube'em. Nie ma już jak nagrywać, no nie ma jak. Musielibyśmy na Taorminę. Tak, więc moja chustka jest z sentymentem, bo wybrały to dla mnie bardzo ważne osoby i bardzo lubię tą chustkę, bardzo. Jest moją ulubioną, zresztą jak widać na każdym filmie praktycznie, chyba na każdym ją mam. Słuchajcie, bardzo dziękujemy wam za oglądanie. Dziękuję przede wszystkim za wszelkie pytania. Raz na jakiś czas wrzucam kafelek na Instagramie, gdzie możecie nam zadać jakiekolwiek pytanie, jakie wam się tylko nasunie. Zachęcam was bardzo pod tym filmem zadawać nam też pytania, bo ja sobie je chętnie zapiszę i wykorzystam na przyszłe Q&A. Bo tak naprawdę pytanie o chustkę jest z poprzedniego Q&A. Czy po prostu w każdym wolnym czasie, jak macie ochotę, napiszcie do mnie na Instagramie i też chętnie to pytanie zapiszę. I jeszcze raz wam bardzo dziękuję za te pytania i jeszcze raz wam bardzo dziękuję za oglądanie, za bycie z nami. A my się zbieramy, bo już dzisiaj wypływamy właśnie w kierunku Panamy, a czas nas trochę goni. I co? Trzymajcie się i do zobaczenia. Co? Do zobaczenia, patrzę tylko, która godzina jest 3:20, a my mamy po 5:00 powoli wyruszać, nie? A więc jeszcze mamy 2 godziny tutaj. Dobra. See you! To no stres i po prostu no. Hakuna Matata.